Cześć, witam Was ponownie. Jak w każdy tłusty czwartek należałoby zjeść pączki, a najlepsze są te domowe, które sami zrobimy. Oczywiście ja nie mówię, że w piekarniach czy w cukierniach robią złe pączki, ale te nasze domowe są o niebo lepsze, ponieważ nie zawierają różnych sztucznych ulepszaczy. A więc zaczniemy od zaczynu, ponieważ najpierw musimy zrobić zaczyn, żeby drożdże dobrze wystartowały. Zobaczcie, ja tutaj podgrzałem mleko, ja nie będę teraz mówił, ile czego dodaję, wszystko znajdziecie pod spodem w opisie filmu, cały skład właśnie mojego przepisu. Wkruszamy drożdże. Teraz zalewamy ciepłym mlekiem. Teraz wrzucam tyle mąki, by cała ta zawartość zagęściła się do takiej konsystencji jak gęsta śmietana. A więc myślę, że około szklanki mąki. I do tego łyżkę cukru. Chodzi o to, by pozbyć się wszystkich grudek. Jeszcze jest masa za rzadka, więc będziemy dosypywać pomalutku mąkę. I gotowe. Miksera jeszcze nie chowam, ponieważ za chwileczkę będziemy ucierali jajka z cukrem na parze. A to przykryję folią i odstawiam w ciepłe miejsce na około 20 minut. Zaczyn sobie rośnie, a my w tym czasie utrzemy żółtka z cukrem. Robimy to na parze. Woda w garku musi być gotująca się, ale nie za mocno, a miska nie może dotykać wody. Tak jak przy czekoladzie. A więc jedziemy z koksem. Wrzucamy wszystkie żółtka. I pomalutku ucieramy, dodając stopniowo cukier. Żółtka dotąd ucieramy, aż masa nie zrobi się biaława taka, jasna bardzo. Myślę, że jest już ok i zdejmujemy z garnka. Teraz poczekamy, aż to troszeczkę przestygnie, bo nie możemy takiego gorącego płynu wlewać właśnie do mąki i do zaczynu. Musimy po prostu poczekać. Później jeszcze rozpuścimy masło, ponieważ na sam koniec do ciasta musimy właśnie dodać rozpuszczone masło. A więc zobaczymy się za małą chwileczkę. Do miski wlewamy zaczyn. Zobaczcie, jaka piękna, gęsta masa się zrobiła właśnie. I już czuję, że pączki będą udane. Teraz wsypuję mąkę i włączam robót. Na najmniejszych obrotach kręcę. Teraz dołożę utarte żółtka z cukrem. Teraz wsypuję otartą skórkę z jednej pomarańczki. Mały kieliszek rumu. Alkohol jest potrzebny po to, by pączki nie napijały się później oleju. I cukier waniliowy. Ale pachnie pomarańczką, rumem. Przecudowny zapach. I praktycznie wszystkie składniki siedzą już w misce. Jeszcze zostało tylko masło, ale masło to na sam koniec.
Ciasto już jest praktycznie wyrobione. Teraz musimy wlać masło. Od razu mu się lżej zrobiło na duchu. Słychać. No. Nie za szybko, panie kolego. A w sumie niech się kręci. I tak zaraz masło się wchłonie w ciasto i nie będzie praktycznie śladu po nim. Minęło już jakieś 10, może 12 minut, jak ciasto się kręci cały czas, ponieważ czym lepiej ciasto jest wyrobione, tym pączki będą pulchniejsze, ponieważ ciasto się cały czas napowietrza i wyrabia. Jeżeli za krótko wyrobimy, to zdarzyć się może tak, że w trakcie smażenia one nam będą tonąć i nie będzie tej jasnej obwódki, co przy pączkach przecież jest obowiązkowe, prawda? Dobra, to teraz przekładamy do plastikowej miski i odstawimy na 1,5 godziny do wyrośnięcia. Zobaczcie, jakie piękne, elastyczne ciasto się zrobiło z tego. A jak pachnie pomarańczą, rumem, wow. Ja wiem, że od pączków dupa rośnie, ale tłusty czwartek jest tylko raz w roku, prawda? I teraz tak, przykrywam ściereczką i tak jak mówiłem, zostawiam na 1,5 godziny w ciepłym miejscu, żeby wyrosło. No i minęło 1,5 godziny i ciasto jest wyrośnięte i przygotowane, żeby je rozwałkować i wycinać pończuchy. Zobaczcie, ono prawie już z miski wyszło i takie właśnie powinno być. A więc wykładamy na blat i wałkujemy. Pamiętajmy, że dobre ciasto na pączki, ono powinno się lekko lepić do rąk. Ono nie powinno być twarde. Wałkujemy na grubość około 2 cm. To jest tak. Albo powiedzmy na mój palec. Nie wiem jak wasze, moje są dość grube. A więc teraz wycinamy szklanką pączki. Ja mam taką szklankę do drinków. I od razu wykładam na deskę opruszoną mąką. Pozostałości ciasta oczywiście jeszcze raz zagniotę i rozwałkuję i wytnę pączki. Zrobione pączki przykrywam teraz ściereczką i zostawiam na jakieś 30 minut, żeby jeszcze raz wyrosły. Minęło jakieś 40 minut, mówiłem o pół godzinie, ale wydawało mi się, że jeszcze były słabo wyrośnięte. Teraz już, jak widzicie, już takie fajne są, praktycznie podwoiły, a co niektóre potroiły swoją objętość, więc smażymy teraz. Smażymy w tłuszczu rozgrzanym do temperatury 175 stopni, nie mniej, nie więcej. A więc pierwsze lecą do oleju. Ostatnia partia się piecze, a ja w tym czasie już będę nadziewał. Nadziewam zawsze po usmażeniu, ponieważ moim zdaniem jest to o dużo łatwiej nadziać właśnie pączki teraz niż wcześniej, a później to smażyć, a coś tam nam wypryśnie, olej się pali i tak dalej, historie wielkie, a więc nadziewamy teraz. Bynajmniej moim sposobem, no i nie tylko ja, bo wiele osób tak robi. Układamy na deskę, tak żeby można było je lukrować. Lukrujemy, kiedy są pączki jeszcze ciepłe. A pudrujemy, kiedy są zimne. Pamiętajmy, to są takie dwie zasady przy pączkach. Jeśli lubimy dużo marmolady w pączkach, to dajemy więcej. Jeśli mniej, no to mniej. A dupa i tak urośnie. Pączki nadziane, teraz kładziemy lukier.
pączki polukrowane i niech stygną, bo nie będę w tej chwili składał jednego na drugim, bo by się po prostu pozlepiały. Musimy poczekać, aż one dokładnie wystygną, a ja Wam pokażę, jak są fajnie wypieczone w środku. Złapiemy, nie wiem, pierwszego lepszego i przełamię, żeby po prostu Wam pokazać. Są po prostu idealne, pięknie wypieczone, pulchniutkie. Pachną rumem i skórką pomarańczową i są naprawdę pyszne. Wow. A ja zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonek, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i życzę Wam smacznego i bardzo tłustego czwartku. I takich